No dzisiaj poniekąd jesteśmy na wyspie Islay, jesteśmy w destylarni Brook Lady. Tak się złożyło, że 6 czerwca byłem w Holandii, w Leiden, na festiwalu whisky, który był organizowany przez Whisky Side i to jest właśnie festiwalowa whisky, którą miałem tam możliwość kosztować i którą po prostu kupiłem i przywiozłem ze sobą. Jest to 14-letni Brook Lady, jest to Brook Lady Rins. Jeśli chodzi o Rins, jest to eksperymentalna metoda z Brook Lady, gdzie połączono i zabeczkowano dwa różne destylaty. 1/3 jest to nietorfowy destylat z Brook Lady, a 2/3 jest to torfowy destylat z Port Charlotte. W ten sposób powstała właśnie ta oto whisky, 14-letni Brook Lady. Sprawdźmy razem, jak smakuje ta whisky. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Islay i jesteśmy w destylarni Brook Lady. Ze mną dzisiaj ta oto whisky, jest to Brook Lady 14-letnia Rins. Jest to whisky festiwalowa, wydana dla Whisky Side. Zanim przejdę do tej whisky, chciałbym coś powiedzieć króciutko o tym festiwalu. Festiwal ten odbył się w zeszłym tygodniu, 6 czerwca w Leiden, po polsku to jest chyba Leida, w pięknym, monumentalnym kościele, który nazywa się po holendersku Hooglandse Kerk i muszę powiedzieć, że był naprawdę zarąbisty klimat właśnie tego festiwalu w środku, w tym monumentalnym, starym, zabytkowym kościele. Było tam mnóstwo wystawców, dużo niezależnych botlerów i mnóstwo whisky do skosztowania. Jeśli chodzi o mnie, to po pierwsze nie byłem tam sam, byłem tam z moją żoną i moim celem po pierwsze było skosztować konkretne wypusty i oczywiście uczyniłem to, skosztowałem coś zupełnie spontanicznie. Wiecie jak to jest na festiwalach, nie można skosztować wszystkiego. I szkoda, że ten festiwal trwał tylko 1 dzień, a nie 2 dni, bo chętnie zostałbym ten drugi dzień, aby skosztować również innych wypustów, których nie skosztowałem w sobotę. Na tym festiwalu były 2 whisky, które wyrwałem je z butów. Jedna stoi tutaj po lewej stronie i za chwilę do niej przejdę, a drugiej jeszcze nie mam. No jestem w kontakcie z osobą, która zabutelkuje tą whisky i mam nadzieję, że jak tylko ją zabutelkuję, będę mógł ją kupić i również z Wami podzielić się tą radością, jaką dała mi ta whisky tam na festiwalu. Jeśli chodzi o tą drugą whisky i nazwę destylarni, z której pochodzi ta whisky, niech to na razie zostanie tajemnicą. Dobrze, więc przejdźmy teraz do faktów odnośnie tej whisky. Co mogę powiedzieć o tej whisky? To jest 14-letnia Brook Lady, która jest zabutelkowana w mocy 50% ABV, bez filtracji na zimno, w naturalnym kolorze. Jeśli chodzi o maturację, mamy tutaj tylko i wyłącznie ex-bourbon. No i oczywiście destylat, ciekawy destylat, ponieważ jest to Rins, czyli mamy tutaj 1/3 nietorfowego destylatu i 2/3 destylatu z Port Charlotte. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje około 150 euro. No mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem, a może prościej będzie. W sumie wyszło 100 butelek. Moja butelka ma numer 43. Nie wiem, czy moja kamera to w jakikolwiek sposób... Jest to whisky z Great Cask Series, z Whisky Side. No mam nadzieję, że wszystko widać. No jeśli chodzi o samą etykietę i wygląd, to jeśli byśmy kupowali whisky na wygląd, przypuszczam, że nie byłaby to whisky pierwszego wyboru. Dobrze. To przejdźmy już do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do kieliszka. A przy okazji będę używał kieliszka właśnie z tego festiwalu. Dobrze. Sprawdźmy, jak jest na nosie. Jest pięknie, jest cudownie. Jestem na wyspie Islay. Mam piękny torf. O, bardzo morsko, bardzo morsko. Żółte trawy, sól, jasne owoce, cytrusy, łąka, kwiaty. Ale pięknie. Teraz fajnie słodowo. No jest to bardzo ciekawa whisky, ponieważ na pierwszego niucha jakoś automatycznie przypisuję ją do Port Charlotte, czując ten torf, czując ten dym, automatycznie mój mózg rozpoznaje Port Charlotte, ale jeśli wącham się dalej, to czuję również tutaj taką świeżość, taką kwiatowość i cytrusowość z Brook Lady,
a do tego mamy tutaj tylko i wyłącznie maturację w beczkach po bourbonie. Więc nie mamy tutaj, tak jak to jest Brook Lady standardowo, żadnych beczek po francuskim winie. Mamy tutaj tylko i wyłącznie ex-bourbon. No i powiedzcie, czy to nie brzmi fajnie? Ale są takie momenty, kiedy czuję ten taki brudek, który mamy w Port Charlotte. Tylko że jest ex-bourbonowo. Bardzo fajnie wanilia, crème brûlée, jasne owoce, jest tu jakaś mineralność, jest tu jakaś woskowość. Mam tutaj jasne owoce, mam tutaj żółte jabłko, żółtą gruszkę, mirabelkę. Teraz bardzo fajnie taki miód, powiedziałbym, że taki ziołowy miód i sporo morskości. Teraz przez moment taki grillowy dym, ale jakbyśmy na tym grillu mieli takie owoce morza. Pięknie, pięknie. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. Ale pięknie. Jak tą whisky się pije, pięknie. 50%, świetnie na języku. Alkohol świetnie ułożony, świetnie ukryty. Mam na języku dym z ogniska plus lekką popiołowość. Mam jasne owoce, mam cytrusy, mam brzoskwinie, mam jabłko, mam gruszkę, mam karmel, wanilię. Bardzo fajnie dąb. No czuć, że jest to dojrzalsza whisky, świetnie ułożona, świetny dąb. No teraz mam takie klimaty bardziej z Brook Lady, z nietorfowego Brook Lady. Jest taka łąka, jest kwiatowość, jest trochę ziół, jasne owoce, cytrusy, morskość, wanilia, crème brûlée. Teraz tak słodowo, bardzo przyjemnie słodowo. Taki słodowy cukier. No co mam powiedzieć? No bardzo dobra whisky. Czas na drugiego łyka. No jest świetnie, no jest świetnie. Jest mineralna, jest oleista, jest taka gęsta, ma naprawdę substancję. I bardzo mi się podoba, jak to wszystko tutaj razem gra. Jest to pierwsze Brook Lady, które piję, które jest maturowane tylko i wyłącznie w beczkach po bourbonie. I jest to bardzo dobre Brook Lady. No i nie wiem do końca, jak tą whisky mogę jeszcze opisać, ponieważ z jednej strony smakuje jak Classic Lady, jak dojrzała Classic Lady, która jest torfowa, ale czasami jest taki funk, jest taki brudek, który odnajduję również w Port Charlotte. Ale nie mam tutaj absolutnie żadnego wpływu po beczkach z francuskim winem. Jest to tylko i wyłącznie ex-bourbon. Jest to dla mnie zupełnie coś nowego. Kurczę, teraz taka morskość, takie żółte trawy nad morzem, jest ciepło, fajnie przypieka słońce, masz bryzę morską, czujesz słodycz tych traw, do tego te jasne owoce i ten torf. I ten torf teraz, w tym momencie, bardziej łączy się z tą morskością i ze słodyczą tych traw. Pięknie, pięknie. Dobrze. Może zrobię małe porównanie. Po prostu wezmę Port Charlotte i Classic Lady i zobaczę, jak ta whisky wypadnie na ich tle.
Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem i tak jak powiedziałem, z tym oto zestawieniem, po mojej prawej stronie Bruichledi, czyli nietorfowe Bruichledi, klasyczne Bruichledi, zabutelkowana w mocy 50% bez barwnika w naturalnym kolorze. Tutaj mamy Port Charlotte, jest to torfowe Bruichledi, również 50%, również bez barwnika, naturalny kolor. Jaka teraz jest zależność pomiędzy tymi butelkami a tą butelką? Czyli wzięto New Make'a Classic Lady 1/3, wzięto New Make'a z Port Charlotte 2/3, razem pomieszano, zabeczkowano, a po 14 latach zabutelkowano i mamy właśnie tą oto whisky. 1/3 tego i 2/3 tego. Tutaj oczywiście mamy również wpływ beczek po francuskim winie, a tutaj mamy tylko i wyłącznie ex-bourbon. Tutaj mamy 14 lat, tutaj mamy 10 lat, a tutaj mamy no estagement whisky, ale to są około 7-8-letnie beczki. Niemniej wszystkie 3 whisky są zabutelkowane w tej samej mocy, czyli w 50%. Dobrze, przejdźmy już teraz do strony praktycznej. Zacznę od prawej strony. W mojej prawej ręce Classic Lady. Też sobie ładnie nalałem. Ale tu jest pięknie, ale tu jest pięknie. Tak świeżo, kwiatowo. Łąka, jasne owoce, cytrusy, morskość. Oczywiście ta whisky jest nietorfowa. No ale jest tutaj coś takiego klimatu, który odnalazłem tutaj. Bardzo fajnie teraz. Taka słodycz słodowa. Miód. Cytrusy i jasne owoce. Tutaj ten dom jest troszeczkę inny. Do tego wettingu użyto również beczek po francuskim winie, jak nawet po Sherry Oloroso. I to czuję wyraźnie. Dobrze, przejdę teraz do Rins. Pięknie. Oj, to tu jest teraz torfu tyle, że mógłbym spokojnie powiedzieć, że mam Octomora. Ale pięknie. Ale pięknie. Ona jest kremowa, ale ona ma taki fajny funk. Taki fajny brudek. Ale mi się to podoba. No jest tu coś, takich właśnie klimatów, takich jasno-owocowych, takich łąkowych, takich ziołowych, które odnajduję tutaj, a do tego musimy dodać torf i troszeczkę tego brudu, troszeczkę tego funku, który odnajduję w Port Charlotte. Dobra, jeszcze nie wąchałem Port Charlotte, zaraz do tego przejdę. Ale teraz słodko, waniliowo. Tutaj mam o wiele więcej takich ex-bourbonowych klimatów. I piękny torf. No teraz nawet troszeczkę jak mięso z grilla, ale tak jak powiedziałem, jakieś owoce morza. Świetna morskość. Kurczę, co to jest za whisky? Dobrze, przejdę teraz zupełnie na prawo. W mojej prawej ręce 10-letnia Port Charlotte. Port Charlotte ma 10 lat, czyli 4 lata mniej i ma 40 ppm. No i powiem tak, nie mogę tego na pierwszego niucha powiedzieć, że ta whisky jest bardziej torfowa. Zaraz powrócę do Rins, ale muszę powiedzieć, że tutaj ten torf jest taki bardzo ziemisty, popiołowy, taki ciężki. Tutaj w wettingu mamy 20% beczek, jest to refill po francuskim winie. I bardzo wyraźnie tutaj to odczuwam, ale tutaj jest ten funk. Ale mi się to podoba. I ona z nich wszystkich trzech, jeśli mogę to tak określić, jest najmniej słodka, jest najbardziej wytrawna. Mówię teraz o Port Charlotte 10-letniej. Jestem ciekawy, jak teraz odbiorę Rins. Wiecie co, ona jest kremowa.
jest śmietankowa, jest delikatna, jest puszysta, jest leciutka. To Port Charlotte przy niej jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Jest lepiej ułożona. Czuć tutaj wyraźnie te lata. Czuć tą lekkość. I powiem tak, może ta jest bardziej torfowa, ale ten torf idzie tak troszeczkę w stronę, no nie wiem, nawet tak troszeczkę asfaltu. Jest taki ziemisty, jest taki ciężki, popiołowy i troszeczkę asfaltu, troszeczkę smoły. Bardzo przyjemnie. Uwielbiam Port Charlotte. To jest świetny, zarąbisty standard, który polecam, 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 ale w tym momencie, no muszę powiedzieć, ten dym właśnie taki jest. Ten torf jest taki ziemisty, jest taki ciężki, popiołowy, troszeczkę asfaltowy. I dlaczego to mówię? Ponieważ na nosie mam wrażenie, że ta whisky jest bardziej torfowa, pomimo tego, że nie jest. Ale tutaj znowu ten torf, on się świetnie łączy z morskością i z owocowością. I jak gdyby ta morskość i owocowość niesie ten torf na pierwszym planie, dlatego on jest bardziej prezent, jest bardziej obecny. Ale tutaj ten funk, tutaj taki fajny brudek. Uwielbiam Port Charlotte. Dobra, wrócę do Classic Lady jeszcze. No fajna, świeża, łąkowa, owocowa. Bardzo fajna whisky. No ale ta jest jeszcze lepsza. Jest pięknie, po prostu jest pięknie. I tak teraz już mogę cały wieczór. No dobrze, ale nie będę teraz tego przeciągał. Pozostawię sobie tą przyjemność jeszcze na później. Skosztuję teraz Classic Lady. No jest fajnie, no jest fajnie, no co mam powiedzieć. Jasne owoce, cytrusy, morskość. Piasek morski, taki ciepły piasek morski. Jest leciutka. Jest świetna na lato. Bardzo dobrze się pije. 50%. A pije się tak, jak miał tutaj 40% ABV. Dobrze, na finiszu troszeczkę bardziej wytrawnie. Teraz odczuwam również ten wpływ beczek po francuskim winie. Troszeczkę dębu, troszeczkę tanin, ale bardzo przyjemnie. Bardzo fajna whisky, bardzo fajny standard. Bez pukania ust przejdę teraz do Rins, do 14-letniego Brook Lady. Przepraszam, ale to jest naprawdę cudowne. To jest po prostu cudowne. Na nosie 10 na 10. Dobra, niech nie przesadzam. Niech to będzie skala 5-punktowa. 5 na 5. Skosztuję 14-letni Brook Lady. Jest świetnie, jest świetnie. Wiecie co? Dobra, to jest tak. Jakby ktoś ten destylat potrzymał w beczkach troszeczkę dłużej, na przykład 14 lat, do tego ten torf, więcej intensywności, taka woskowość i mineralność. Jakby ktoś zrobił Classic Lady bardziej intensywną i do tego dodał torfu. Tak ją w tym momencie odbieram. Dobrze, dalej nie będę płukał ust. Zostałem przecież w tej samej destylarni, z tym samym destylatem. W mojej prawej ręce Port Charlotte 10-letnia.
Jest fajnie, jest fajnie. Tutaj jest wyraźny wpływ tych beczek po francuskim winie. I jest tu coś takiego, co znalazłem w Kilchomanie Mori. Takie nuty grillowe, popiołowe. No jest tu teraz coś takiego, co znalazłem właśnie w Kilchomanie Mori. Świetna whisky. Ale tutaj ten torf jest zupełnie inny. Jest taki ciężki, jest popiołowy, jest ziemisty. Wiem, że już o tym mówiłem. Ona idzie zupełnie w inną stronę. To jednak ten Rins przypomina mi bardziej Classic Lady. I ten torf też jest inny tutaj. No powiem szczerze, nie piłem, a jednak piłem, tak, piłem. Kosztowałem Oktomory 14,1, 15,1. To były Oktomory, które były maturowane tylko wyłącznie w Bourbonie. Czy to jest taki klimat? No nie mam teraz żadnego Oktomora, ani żadnego sampla, żeby to porównać, ale za niedługo wyjdą 16. Na pewno to sprawdzę. Niemniej, świetny klimat ex-bourbonowy, świetny torf, świetna morskość, świetna dojrzała Bruichladdich, 14-letnia. No co mam więcej powiedzieć? Zanim przejdę do podsumowania, skosztuję jeszcze tej 14 po tym, jak wcześniej miałem w ustach 10. Świetnie, świetnie i jeszcze raz świetnie. Czuć wyraźnie, że to jest dojrzalsza whisky. Ten dąb tutaj jest o wiele bardziej ułożony. Alkohol jest o wiele bardziej ułożony. Naprawdę skok o klasę albo i troszkę więcej. Świetnie, świetnie, świetnie. Jest tutaj troszeczkę tego funku, który odnalazłem w Port Charlotte 10-letniej, ale nie tak dużo. Mam tu więcej takiego świeżego, jasnoowocowego, kwiatowego klimatu, który odnajduję w Classic Lady. Plus ten torf, plus morskość, plus dojrzałość. Po prostu rewelacja. Dobrze, więc przejdę do podsumowania. Dzisiejszym bohaterem jest ten oto wypust. Jest to Bruichladdich Rins, 14-letni Bruichladdich, którego kupiłem na festiwalu w Leiden. Jest to whisky, która jest zabutelkowana ekstra dla Whisky Side z okazji tego festiwalu. Moim zdaniem świetny eksperyment, który się udał, gdzie połączono 1/3 destylatu nietorfowego i 2/3 destylatu torfowego z Port Charlotte i to wszystko zabeczkowano w beczce po bourbonie. Świetna, rewelacyjna Bruichladdich, którą polecam, polecam, polecam. Cieszę się, że miałem możliwość skosztowania tej whisky na festiwalu. Bardzo smakowała mi na festiwalu, ale czasami smakuje nam coś na festiwalu, kupimy butelkę, przywozimy do domu i nie jest już tak samo, jak było na festiwalu. W moim przypadku, powiem, jest jeszcze lepiej. Ponieważ pamiętam jak dziś, kiedy wyszliśmy z moją żoną na zewnątrz tego kościoła i szliśmy sobie przez Leiden i muszę powiedzieć, że świetnie wiało od morza i nawet na ulicach Leiden odczuwaliśmy tą morską bryzę. Nie odczuwałem tak bardzo tej morskości, tej whisky tam w Leiden, jak odczuwam ją teraz w domu. Tak, że jeszcze bardziej cieszę się, jak smakuje i pachnie ta whisky teraz u mnie w domu. Że tak powiem, w moich laboratoryjnych warunkach. No mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie. Dziękuję za wszelkie Wasze lajki, komentarze i podbijanie filmów. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!